zielona kraina, skąpana w blasku wschodzącego słońca, a jednocześnie skrywająca mroczną przeszłość. Dawno temu ludzie, elfowie i krasnoludy toczyli między sobą wyniszczające wojny, siejąc chaos, cierpienie i śmierć. Jednak wszystko zmieniło się, gdy pewien odważny młodzieniec sprowadził do Zuvaloonu starożytne smoki z odległej wyspy Wrihan. Smoczy mędrcy, bo tak je później nazwano, przynieśli upragniony pokój. Ich mądrość i siła zjednoczyły zwaśnione ludy, a pod ich opieką wszystkie królestwa rozkwitły w krótkim czasie. Przez kolejne tysiące lat Zuvaloon był miejscem, w którym wszyscy żyli w harmonii i dobrobycie. Ale Zuvalończycy nie mogli uciec jednak od swojej przeszłości. Po wielu latach pokoju i szczęścia nadeszły mroczne dni. Powietrze zgęstniało, niosąc w sobie niepokój, jakby zwiastowało nadejście czegoś straszliwego. Potężny czarnoksiężnik imieniem Mognor przybył przez tajemniczy portal do Zuvaloonu. Już samo jego imię budziło strach. Stając na czele armii orków i goblinów, Mognor zaczął pustoszyć krainę. W tym samym czasie smoki znikały jeden po drugim. Gdy już zabrakło smoczych mędrców, wybuchła wielka bitwa między zjednoczonymi pod smoczą flagą siłami ludzi, elfów i krasnoludów, a armią Mognora. Zuvalończycy zwyciężyli. Mognor uciekł, ale z jakiegoś powodu portalu nie zniszczono. I potem zapomniano o smokach na 15 wieków. Jednak nie zupełnie. Ich dziedzictwo w postaci zaprowadzonego pokoju między poszczególnymi rasami pozostało. Ale bez smoczej opieki harmonia zaczęła blaknąć. Dawne gesty braterstwa, jak wspólne uczty władców, przestały istnieć. Ludzie, elfowie i krasnoludy zamknęli się w swoich królestwach, a wszechobecna szarość i przygnębienie ogarnęły cały Zuvaloon. Wtedy właśnie nadeszła okazja, aby ziarno zła, którego znamieniem wcześniej był Mognor, a które nie zostało ostatecznie unicestwione, tylko obumarło, a przez to mocniejsze, znów wykiełkowało, jakby na coś czekało. Właściwy moment wreszcie nadszedł. Teraz o Zuvaloonie okaże się, jak bardzo ty, któryś zapomniał o swoich dobroczyńcach, będziesz ich rozpaczliwie potrzebować. A coś ty za jeden. Jak śmiesz pokazywać się królowi w takich brudnych łachmanach? Nie pozwolę na taką zniewagę. Czy wiesz, że za to mogę wtrącić, czy... Galdarze, daj spokój. Popatrz na niego. Nie widzisz, że coś mu się stało? Powinniśmy go wysłuchać. Myślę, że to, co ma do powiedzenia, jest bardzo ważne. Wasza wysokość, proszę wybaczyć mój strój. Jest ku temu ważny powód. Pochodzę z miasta Fae na południu, a raczej z tego, co się z niego zostało. Jestem tutaj, by cię ostrzec. Nasze południowe granice zostały brutalnie zaatakowane bez żadnego ostrzeżenia. Istoty takie jak orkowie, albo nawet gorsze, sieją zniszczenie, zabijają i rumają z ziemią miasta i wioski. Większość mieszkańców już nie żyje lub zaginęła. Moje miasto przepadło. Ci, którzy przeżyli i zdołali uciec, kierują się na północ przez rzekę Draunid. Nawet najsilniejsza twierdza Deral padła w ciągu jednej nocy. Niektórzy mawiają, że mieszka tam teraz jakiś demon. Po strażnikach twierdzy nie został nawet ślad. Proszę, wasza wysokość, potrzebujemy twojej pomocy.
Orinie, Galdarze, nie widzę powodu, by mu nie wierzyć. Jego ostrzeżenie da nam cenny czas na przygotowanie się do ataku. Mam nadzieję, że uda nam się odeprzeć wroga na czas. Zbierzcie więc swoje siły i udajcie się na południe tak szybko, jak to tylko możliwe. Elfowie mogli już zostać ostrzeżeni, ale na wszelki wypadek wybierzcie trasę przez Narend i przekażcie wieści czcigodnemu Nesterinowi. Jeśli ci orkowie faktycznie są posłańcami Mognora, musimy zachować czujność. Jeśli on naprawdę wrócił, dni Zuwalonu są już policzone. Przyszedł w końcu czas zapłaty za zbrodnie przodków. Zaraz, coś tu nie gra. Twierdza padła niby w ciągu jednej nocy, a tu nie ma żywego ducha. Bądźcie czujni. A co to ma znaczyć, u licha? Witaj, Galdarze, synu Didrosa. Zapewne wiele cię zastanawia, chłopcze. Kim jestem? Skąd przybyłem? Dlaczego moi słudzy napadli na twój kraj, a ja nie postawiłem na twojej drodze nawet jednego przeciwnika? Wiedz jedno. Czekałem na ciebie przez wiele lat. Czekałem na potomka potężnego króla Laeti. Tego, który da mi jeszcze większą moc, dzięki czemu podbiję cały Zuwalon. Obserwowałem cię, odkąd byłeś dzieckiem. Widziałem, jak dorastasz i wiem, jaki ciężar dźwigasz. Iwolaria, Adren, Abilos, Zuros. Tak, Galdarze. Twój specyficzny charakter sprawił, że staniesz się od teraz idealnym narzędziem w moim ręku. Gdy w ostatniej wiosce zgaśnie wszelki opór przeciwko nowej potędze, która właśnie dzisiaj się rodzi, ja, Mognor, będę władać Zuwalonym okres czasu, a tę krainę okryje wieczny mrok. Ty zaś zostałeś wybrany, aby stać się moim sługą. Widzisz? Nie możesz nic zrobić. Gdzie się podziała ta pewność siebie? Dlaczego mi nic nie odpowiesz? Nie każesz mnie wtrącić do lochu albo skrócić o głowę? Wiem, że nie byłeś do końca przekonany, czy to, co robiłeś dla króla, było słuszne. Ojciec i brat traktowali cię z góry. Narastały w tobie złość i gniew. Nie ulegało więc wątpliwości, że zdołam narzucić ci swoją wolę. Ale nie sądziłem, że pójdzie mi aż tak łatwo. Będziesz odtąd z tej twierdzy, jako mój sługa, rozszerzać zagładę na ten słaby lud, który nie zasługuje na to, aby żyć. Wpierw jednak chcę, byś nie nazywał od dziś tego kraju Laetią, lecz Dunudorem, bo jak wcześniej ci mówiłem, narodziła się nowa potęga, której przeznaczeniem jest wymazanie z kart historii Laeti i całego tego Zuwalonu, wszystkich jego mieszkańców, ale też wymazanie tej ohydnej nazwy, od której aż robi mi się niedobrze, gdy ją wymawiam. Zniszczmy tych, którzy będą kwestionować nasz nowy porządek. Zaraz dotrze do twój brat, którego nie darzysz sympatią. Czyż to niedoskonała okazja na zemstę? Galdarze, wszystko w porządku? A żebyś wiedział, w jak najlepszym porządku. Wręcz czuję się wspaniale. Ta postać, którą widziałeś, jak znikała, to Mognor. Mój nowy pan. Uświadomił mi prawdę, której nie dostrzegałem przez te wszystkie lata. Mognor? Nowy pan? Jaką prawdę?
Co ty pleciesz? O co w tym wszystkim chodzi? Nic nie rozumiem. No, a widzisz, prawdę, że nie muszę już więcej wykonywać tych durnych rozkazów twojego ojca, ani wiecznie płaszczyć się przed nim jak pies. Nie muszę nawet udawać, że darzę cię sympatią, bo nigdy nie darzyłem, a wręcz od dawna cię nienawidzę. Zawsze ci zazdrościłem, że ojciec z nas obu to ciebie kocha bardziej. Wiesz, jak się czułem, gdy musiałem wiecznie słuchać, bierz przykład z brata Galdarza. Twój brat miałby więcej wyrozumiałości. No co to miało być? Teraz, gdy uczynię tę twierdzę stolicą nowego porządku, wy nie będziecie mi już do niczego potrzebni. Najpierw zginiesz ty, a potem ten wredny staruch. Galdarze, mój bracie, co on ci zrobił? Nie jesteś sobą, ocknij się. Zabić go. Co się stało? Gdzie jest Galdar? Gdzie mój brat? Gdzie ja jestem? Leż spokojnie, panie. Zostałeś ugodzony mieczem, ale przeżyjesz. Byłeś nieprzytomny aż 2 dni. Masz wielkie szczęście, rana nie jest głęboka. Książę Galdar miał ogromną przewagę, ale udało nam się uciec i cię ocalić. Zostało nas niestety tylko garstka. Jesteśmy już po północnej stronie Padryonu, na tyle daleko, że możesz trochę odpocząć. A właściwie, co tam się wydarzyło? Uwierz mi, nie mam pojęcia, ale naprawdę chciałbym to móc zrozumieć. Wielkie nieba, Borinie, co ci się stało? I gdzie jest Galdar? Mów prędko. Król, na wieść o tym, co spotkało jego pierworodnego syna, nagle zasłabł i przewrócił się. Jego osłabione już wiekiem serce zdawało się nie znieść tak złej wieści. Po chwili odzyskał świadomość. Półszeptem i z wielkim trudem w wyniku bólu w klatce rzekł do Borina ostatnie słowa. Teraz to ty, mój synu, musisz opiekować się naszym ludem. Przyrzeknij, że uczynisz wszystko, aby powstrzymać idące na nas zło i ocalisz swojego brata. Jednakże nie mogę mu oddać tronu, pomimo że jest starszy. Ty bardziej zasługujesz na miano króla. Bycie władcą to nie tylko rządzenie, wydawanie rozkazów, wtrącanie do lochów i przesiadywanie w sali tronowej, ale przede wszystkim to służba ludowa. Ty najlepiej tego dowiodłeś. W dniu, w którym wyruszyliście do Daralu, postanowiłem zmienić prawo, które od wieków nakazywało pierworodnemu zasiadać na tronie. Odtąd królem będzie mógł być mianowany ten, kto swoimi czynami dowiedzie, że jest tego godzien. I niekoniecznie musi być to potomek króla. Wybór następcy ma należeć do poddanych w wyniku głosowania. Ja muszę już odejść, ale zapamiętaj jedno. To, w jaki sposób traktowałeś poddanych, okazując im swoje serce i dobroć, wróci do ciebie po stokroć. Wiedząc, jakiego będą mieli w przyszłości króla, będą ci wierni, a gdy będziesz potrzebować schronienia i pomocy, gdziekolwiek się znajdziesz, zawsze ją otrzymasz. Żegnaj, synu. Ojcze, nie zostawiaj mnie! Didros odszedł, a kraj pogrążył się w żałobie. Po niespełna 2 latach od tych wydarzeń, Borin ożenił się z Aurae, księżniczką leśnych elfów i córką czcigodnego Nesterina władającego Laeszą, umacniając tym samym sojusz ludzi i elfów.
Z tego związku narodził się im syn Arsin. Do dnia 16 urodzin nie wiedział, jaki ciężar spocznie na jego barkach. Do 100 piorunów. Znowu zaspałem. Przepraszam, jestem spóźniony. A dokąd to o tak wczesnej porze wasza książęca mość? Znowu wschód słońca? Tak, ale nie mam czasu. Wybaczcie, jestem już spóźniony. A wiesz, że gdy sobie wspomnę naszego króla Borina, kiedy był małym chłopcem, od razu widzę podobieństwo? Masz rację, książę Alsius dał się w ojca. Nie zniósłbym drugiego takiego marudy jak Galdar. Nie tak głośno, idioto, bo nas ktoś usłyszy i pekniemy za obrazek księcia. Wschody słońca, zachody, letnie burze, zimowe zawieruchy. Jeśli doświadczasz tego wszystkiego, co potrafi matka natura, nabierasz do niej szacunku, bo dociera do ciebie, że nieważne, czy jesteś wieśniakiem, czy królem, jesteś tylko pyłkiem w wielkim świecie. Dla niej nie ma to zupełnie żadnego znaczenia. Za to właśnie ją cenię. Wszystkich traktuję równo. Szkoda tylko, że ja nie umiem pomóc tym, którzy cierpią tam daleko na południu. Przepraszam za spóźnienie. O, już jesteś. Nie szkodzi, siadaj, Arsimie. Jeszcze nie zaczęliśmy jeść. Co ci jest, synu? Nie jesteś głodny? Nie smakuje ci śniadanie? Jeśli chcesz, polecę kucharzowi przygotować dla ciebie coś innego niż bulion. Pewnie, że jestem głodny, ale po prostu nie mogę spokojnie jeść, gdy tam gdzieś na południu ludzie każdego dnia boją się o swoje życie. Ja oglądam sobie piękne wschody słońca każdego poranka, jadam smaczne śniadania, obiady i kolacje, a oni żyją w ciągłym strachu, nie mając pewności, czy przeżyją następny dzień. Chcę, żeby to się już skończyło.
A, więc o to ci chodzi. Ale przecież wiesz, że na to nic nie poradzisz. Ojcze, czy my naprawdę nie możemy nic więcej zrobić? Przecież to tylko kwestia czasu, kiedy wojna dotrze na północ. Dziwi mnie twoja bierność. Tyle razy mi opowiadałeś, jak ledwie uszedłeś z życiem i dlaczego mój dziadek zmarł. Czy nic nie zamierzasz uczynić? Co z twoim honorem? Najdziwniejsze jest jednak dla mnie to, dlaczego znowu się nie zjednoczyliśmy z elfami i krasnoludami jak dawniej. Tylko przez tyle lat trwa taka dziwna wojna. A właśnie wojna. Czemu Mognur nie zamierza atakować? Na co on czeka? To bardzo podejrzane. Może powinniśmy się temu bliżej przyjrzeć. Wiem, albo lepiej, zaatakujmy go my. Gdyby wszystkie armie Zuwalomu znowu stanęły pod jednym sztandarem i zaskoczyły go, pokonalibyśmy tego maga i posłali do Studiabów, jestem pewien. Zrozum, mój synu, to nie jest takie proste. Jedyne, co możemy zrobić teraz, to bronić naszych nowych granic. Galdara, ani tym bardziej tego, który nim zawładnął, nie da się tak po prostu pokonać, dysponując jedynie liczebnym wojskiem. A odpowiadając na twoje pytanie o zjednoczenie armii, kiedyś były inne czasy, inna sytuacja. Teraz jesteśmy po prostu w rozsypce. Słabi, rozproszeni i nie mamy takich sił, które pozwoliłyby nam pewnie ruszyć na Deral i odbić go szturmem, gdyby tylko istniał jakiś sposób. Mówisz bronić nowych granic. No tak, ale ilu ludzi jeszcze musi zginąć? Nie można się bez końca tylko bronić. Kiedyś osłabniemy, a wróg w końcu urośnie w siłę. Południowe granice zaczną się przesuwać na północ, aż dotrą tutaj, do rzeki Zeoka. I co wtedy zrobimy? Będziemy zgubieni. Musimy działać tu i teraz. Trochę cię fantazja ponosi. Mamy na razie stabilne granice na południu. Nawet jeśli wróg przełamie obronę, to dotarcie tu zajmie mu miesiące, jeśli nie lata. I pamiętaj o sojuszu z elfami. Oni mają najlepszych łuczników na świecie. Poukrywani w Laeszy będą czujnie wypatrywać wroga. Orkowie nawet nie zdążą się obejrzeć, gdy trafi ich jakaś elficka strzała. Mnie ponosi fantazja? Traktujesz mnie ciągle jak dziecko. A co jeśli wróg się na to przygotował i przez Laeszy zacznie maszerować wojsko z grubymi pancerzami? Co wtedy? Elfowie będą bezradni. Nie możemy polegać tylko na elfach, jakbyśmy mieli się nimi wysługiwać. Pamiętaj, że sojusz działa w dwie strony. Oni bronią nas, ale my też powinniśmy wspierać ich. I po drugie, Laesza to nie jedyna droga na północ. Wiele razy studiowałem mapy, które mi kiedyś dałeś. Jeśli skierują się na wschód, wzdłuż koryta rzeki Padrelon i przejdą niepostrzeżenie wschodnim brzegiem jeziora Sinejan, nikt nie będzie o tym wiedział. Być może spowolnią ich góry Nontis, ale nie zapominaj też, że chociaż krasnoludy odeszły, pozostawiły po sobie sieć tuneli, których wyloty znajdują się po północnej i południowej stronie gór. W nich mogą się ukryć i czekać. Urządzą niezłą jatkę, kiedy w pobliżu zjawią się nasi ludzie. Nie, ojcze, nie podejmujmy takiego ryzyka. Musimy coś zrobić, zanim będzie za późno. Trzeba ich zatrzymać, nim przekroczą wielkie równiny Teoles. W takim razie słucham. Co proponujesz? Mnie już wyczerpały się pomysły. A smoki? Ha? No, smoki. Kiedyś podobno walczyły z nami ramię w ramię. Nie mówiłeś mi nigdy o nich za wiele, ale gdyby tu były, pokonalibyśmy Mognora. Może i tak, ale ich tu nie ma. Nie zmienisz tego, choćbyś chciał ze wszystkich sił. Nie byłem chętny, by ci o nich opowiadać, bo to historie, które rozbudzają zbytnio wyobraźnię i dają złudną nadzieję na próżno. Po co marzyć o drobnych jabłkach w sadzie, gdy ostatnia jabłoń już uschła? Zawsze możesz zasadzić nową. Dlaczego z góry zakładasz, że ta nadzieja jest złudna? A wracając do Mognora, nie sądzę, żeby jego orkowie przeszli przez krasnoludzkie jaskinie i przebili się przez ten labirynt tuneli. Krasnoludy zbudowały to w taki sposób, żeby nikt oprócz nich nie mógł się przedostać z jednego zbocza na przeciwległe. Poza tym, ja nie znam żadnego sposobu na zmianę tej sytuacji, a wierz mi, że gdyby istniał, na pewno wykorzystałbym go, tym bardziej, że obiecałem twojemu dziadkowi ocalić Galdara. A smoki? Już od dawna ich tu nie ma i nie możemy liczyć na ich pomoc. Przykro mi. A skąd możesz to wiedzieć, ojcze? Przeczesałeś już cały Sufalon, każdą pięć ziemi? Nie masz żadnej pewności co do swoich słów. Ja w odróżnieniu od ciebie staram się przynajmniej zrobić cokolwiek, choćby nawet wierzyć we wróżki, byle nas ocalić. Ty jednak tego nie dostrzegasz. Nie potrafisz, albo po prostu nie chcesz. Wiesz co? Pójdę w odwiedziny do Turtira. Dawno u niego nie byłem. Wrócę po południu.
Muszę ochłonąć, bo nikt mnie nie słucha. Jestem za młody, nie znam wojny, wierzę w bajki. W kółko to samo. Mam tego dosyć. A nie w to. Nawet pogoda jest dzisiaj przeciwko mnie. A co to takiego? Przecież leje jak z cebra, a on tam leży nieruchomo. Coś tu nie gra. Do stu piorunów! Co to jest? To się porobiło. W Drasilonie grasuje morderca. Muszę uważać, bo nie wiadomo, kto będzie następny. Ale atmosfera. Jakby ktoś umarł. Może oni też widzieli to, co ja i boją się zabójcy, dlatego panuje tu taka grobowa cisza. O, a kogo tu przywiało? Witaj, drogi chłopcze, dobrze cię widzieć. Czemu zawdzięczam tę wizytę? Witaj, Turdirze, dawno się nie widzieliśmy. Ostatni raz bodajże w czerwcu. Przyszedłem po prostu cię odwiedzić i przy okazji zapytać, co u ciebie słychać. U mnie? Haha, wszystko dobrze, zresztą jak zwykle. Okropnie leje na dworze. Chodź na górę i napij się gorącej herbaty. Widzę, że porządnie zmokłeś. Rozgrzejesz się przy kominku. Dziękuję. Przeczekam u ciebie ten deszcz, choć pewnie będzie lało kilka godzin. Tak się zaciągnęło. Poza tym, mam niespodziewaną sprawę do ciebie, ale chciałbym o tym porozmawiać w 4 oczy. Nie tutaj. Nie przejmuj się, gdy jakaś deska pęknie. Te schody kiedyś naprawię. Turdirze, powiedz mi, dlaczego wszyscy w karczmie siedzą w ciszy i nikt nawet słowem się nie odezwie? Tak jest od przynajmniej 1,5 roku. W dodatku zawsze się na mnie gapią, jakbym wyglądał co najmniej dziwnie. Czy ja mam coś na twarzy? Ubrudziłem się czymś? Wiesz co? Bo ja wiem, też mi się to wydaje dziwne, ale nikogo nie pytam. Nie moja sprawa. Dopóki przychodzą, jako tako mogę zarobić. Jako tako? Przecież jeszcze kilka lat temu, jak miałem może 10 lat i przychodziłem do ciebie z ojcem, twoja kantra pękała w szwach. Było pełno ludzi i tak gwarno, że musieliśmy krzyczeć, żeby się porozumieć. A w dodatku w pewnych godzinach to nawet czekało się na wolny stolik przed wejściem. Nie wiem, co tu się święci. A poza tym, to ciało na zewnątrz... Czekaj, za nas. Ciało? Jakie ciało? O czym ty mówisz, chłopcze? Po przeciwnej stronie gościńca w zaroślach leży zamordowany człowiek. Nie dalej niż kilka godzin temu na moje oko. Ślad wskazuje na śmierć od miecza. Przestraszyłem się. Wydaje mi się, że gdzieś tu grasuje jakiś morderca. Dziwne mi się wydawało jednak to, że zamordowany miał sakiewkę pełną pieniędzy. Jeśli kiedyś w Amneonie dochodziło do zbrodni, a było to bardzo rzadko, przeważnie zawsze chodziło o rabunek. Tutaj coś jeszcze jest nie tak. Czy człowiek po śmierci może mieć fioletową skórę? Fioletową? Nie. Raczej powiedziałbym siną od uduszenia. No właśnie. Ten wyglądał, jakby przejadł się jagodami. Wszystko wskazuje na jakąś truciznę, ale skoro zginął od miecza, to po co go dodatkowo truć? To zastanawiające. Muszę o tym jak najszybciej powiedzieć ojcu. Niech znajdą tego zabójcę i aresztują go, nim dopadnie kolejnego niewinnego człowieka. Myślisz, że to tylko zwykły pospolity bandyta? Mnie się wydaje, że coś mroczniejszego się tu czai. Ludzie ostatnio przynoszą przerozmaite wieści z dalekich stron. Podobno elfowie ogłosili pełną mobilizację. Niektórzy mawiają, że wróg, który teraz jeszcze gnije w Dyralu, wkrótce uderzy i to z całą mocą. Nikt o tym nie chce głośno rozmawiać ani siać paniki, bo nikomu się ona nie przysłuży. Nie chcę być jednak złą wróżką, ale jak dla mnie ten zabójca, kimkolwiek by nie był, nie jest człowiekiem. Spytasz pewnie, dlaczego tak myślę. W Zuwalonie niewielu potrafi przyrządzić wyrafinowaną truciznę. Poza tym żadne nie powoduje takich objawów. Oto co myślę, chłopcze. Ale wiesz co, trochę chyba za wcześnie, by wyciągać tak daleko idące wnioski, nie sądzisz? Też słyszałem to i owo, ale najpierw chyba trzeba to zbadać. Ześlemy ludzi, by odnaleźli zabójcę. To się ojciec zdziwi, gdy mu o tym powiem. Arsinie, chyba zdajesz sobie sprawę, że z uwagi na okoliczności nie puszczę cię samego do zamku. Hedrod odprowadzi cię później do wschodniej bramy Drasilonu. A teraz usiądź sobie, zaraz wypijemy herbaty.
Tutaj nic ci nie grozi. Twoja karczma nosi nazwę Pod Królewskim Smokiem. Dlaczego smoki są motywem przewodnim tej gospody? Podobno od wieków nikt smoków tutaj nie widział. Skąd w ogóle taki pomysł? Aby przypominało to ludziom, kto ich ocalił od samych siebie 15 wieków temu. To prawda, że nie widziano tu smoków od lat, ale legenda głosi, że istnieje wyspa, na której żyją. Są potężne, wysoko i szybko latają. Żyją kilkaset albo nawet kilka tysięcy lat i w odróżnieniu od nas cechują się niezrównaną mądrością. Mieszkają w nietypowym miejscu, w jaskini u stóp wielkiej góry zwanej Kroturus. Podobno jest tak wysoka, że szczyt zawsze przykryty jest chmurami. Smoki nie są tak jak ludzie, którzy wszczynają dziecinne wojny o byle co, pozwalają na śmierć swoich druhów w imię zachcianek ziem czy dumy. Żaden smok nigdy wojny nie rozniecił. Smoki są mądrzejsze niż niejeden monarcha. Gdy ktoś o czystym sercu poprosi smoka o pomoc w słusznej sprawie, mimo iż ta wymagać będzie walki w imię dobra, smok mu nie odmówi. Zanim jednak śmiałek ten będzie chciał zwrócić się o pomoc, musi pamiętać, że smok ma moc spojrzenia prosto w serce człowieka. Jeśli wykryje podstęp, na przykład zamiar użycia smoka do osiągnięcia własnych korzyści, takich jak przyjęcie władzy, to prośba ta nie zostanie wysłuchana. Ba, lepiej dla niego byłoby, gdyby się nigdy nie urodził. Dlaczego? Bo taki człowiek zostałby dotknięty przez smoka jego umysłem, sprawiając, że ten rozpowiadałby wszystkie swoje myśli. Dlatego powiedziałem, że dobrze byłoby wówczas dla niego, gdyby się nigdy nie urodził, bo szybko znalazłby się w więzieniu i gnił tam przez długie lata, o ile nie zostałby powieszony lub ścięty. Wyobraź sobie Arsimie przestępcę, który prosi smoka o pomoc. Ten odkrywa jego karty i wie, że chce zabić króla. Odsłania jego umysł wszystkim poprzez zmuszenie zabójcy do mówienia o tym, co chce zrobić. Przy pierwszej lepszej okazji żołnierze, słysząc wrzeszczącego i nieduższego zabójcę mówiącego na głos „Chcę zabić króla”, od razu by go aresztowali i wtrącili do więzienia. Teraz rozumiesz? Czy smoki są bardzo niebezpieczne? Bo jak o tym mówisz, to aż się boję. Nie ma czego, serio. Zaraz, ile ty właściwie o nich wiesz? Uczyli cię tam na dworze o nich, czy unikali tematu? Sądzę, że raczej to drugie. Wiem o smokach tyle, ile opowiadał mi mój ojciec, lub ile usłyszałem od różnych ludzi w Drasilonie. Niektórzy twierdzili, że albo smoków nigdy tu nie było i są tylko legendami, a inni, że były z nami od zawsze. Nikt jednak z tych, którzy mnie uczyli od dziecka, nie wspomniał o nich nawet słowem. No i to wiele wyjaśnia, ale tym samym nie jest dla mnie absolutnie żadnym zaskoczeniem. Zdziwiony? Dzisiaj, gdy mówisz o smokach, uchodzisz za dziwaka. Zastanawiałem się od dawna, jak to było z tymi smokami, ale w księgach, którymi dysponuję, nic nie wyczytałem. Zresztą ojciec zawsze twierdził, abym nie marnował czasu na fantazję. Twój ojciec Arsimie jest dość specyficzny. Racjonalny do bólu. Pomyśli 10 razy, nim coś zrobi. Wszystko sprawdzi przed podjęciem ważnych decyzji. Widzę jednak, że ty wydajesz się bardziej otwarty na nieznane i tym razem nie do końca sprawdza się tu stare porzekadło, wedle którego niedaleko pada jabłko od jabłoni. Mów dalej. Chcę wiedzieć więcej. Wracając do smoków, jak już mówiłem, nie musisz się niczego bać. Jeśli masz czyste serce i nie kryje się w nim żaden podstęp, nie ma najmniejszego powodu, by bać się smoka. Powiem więcej. Jeśli szczerze poprosisz o pomoc w sprawach wielkiej wagi, jak choćby sprawy istotne dla królestwa, albo nawet całego Zuwalonu, bez wahania otrzymasz pomoc. Smoki, mój chłopcze, to bardzo inteligentne i łagodne stworzenia. Nie mają w zwyczaju ani atakować ludzi, ani niszczyć ich dobytku. Jeśli od kogoś słyszałeś podobne historie, to wiedz, że to bójda. Jeśli ktoś tak myśli, to znaczy, że nasłuchał się zmyślonych bajeczek dla dzieci, którymi je straszono, by były grzeczne. A wiesz, że ze smokami da się nawet rozmawiać? No co ty, one mówią? Owszem, ale chodziło mi o inny rodzaj porozumiewania się. Nasza mowa jest bardzo prymitywna i czasami wypowiadanie słów trwa bardzo długo. Jeśli ktoś na to zasługuje, może w myślach usłyszeć, co mówi smok i w taki sposób się z nim skomunikować, a nawet wymieniać obrazy, które widzi z nadzwyczajną szybkością. Smoki znają naszą wspólną mowę, jak również język elfów i mogą bez przeszkód z nami rozmawiać w naszych językach. Porozumiewanie się w myślach to coś zupełnie innego. Smoki obdarowują tym darem kogo zechcą, ale na to trzeba sobie zasłużyć lub zostać wybranym przez smoka. Tak słyszałem. Jeśli otrzymałbyś taki dar, co graniczyłoby z cudem,
Mógłbyś rozmawiać ze smokiem o czymkolwiek i żaden człowiek nigdy się o tym nie dowie. Zaciekawiłeś mnie, Trudirze. Podobno w każdej legendzie jest trochę prawdy, ale zastanawiam się, czym jest ten kamień i kim jest ta tajemnicza postać, którą przedstawia ten drzeworyt na ścianie. Nic nie przychodzi mi jednak do głowy. Wiesz, mam tylko szczątkowe informacje i to w dodatku zasłyszane od różnych ludzi. Ten drzeworyt został wyryty długo po tym, jak zniknęły smoki, więc nie wiem nawet, czy to jakaś przypowiednia, czy po prostu zwykłe dzieło sztuki ozdabiające pustą ścianę. Mówię ci to jednak dlatego, że gdyby legenda okazała się prawdą, udałoby się uwolnić Galdara spod panowania ciemnych mocy. Bo widzisz, pewien wędrowiec dał mi wiele lat temu ten drzeworyt i twierdził, że smoki powrócą, a wtedy dni Moknora będą policzone. Trudno mi nawet powiedzieć, czy miał wszystkie klepki w głowie na swoim miejscu, bo to brzmiało niedorzecznie. Nic nie wskazuje na razie na to, żebyśmy mieli pokonać Moknora, bo smoków już z nami nie ma. A słyszałeś kiedyś o smoczym kamieniu? Smoczym kamieniu? Tym, który tutaj widnieje? Nie, nigdy. A co to takiego? Smoczy kamień to biały kryształ, którego oślepiający blask może uwolnić każdego zniewolonego przez złą moc i wysączyć ją jak jad z rany. Jednak sam w sobie kamień jest bezużyteczny, jeśli nie zapłonie smoczym ogniem. Sądzę, że jeśli to faktycznie jest przepowiednia, może dotyczyć twojego wuja. Powiedz mi, czy smoki przybyły do nas z wyspy, o której mówiłeś przed momentem? Tak sądzę. Jednak wyspy Wrihan, bo tak ją zwą, nikt nigdy nie odnalazł. Według legend jest położona daleko na zachód od Zuwalonu za morzem Trimor. Podobno płynie się tam 12 dni, jeśli masz dość szybki okręt. Żaden jednak śmiałek, który podjął się wyprawy, nie wrócił. To przez zmienną i zdradliwą pogodę w tamtym rejonie. Płynieszczy sprawił płaską taflę wody, gdy nagle zrywa się bez ostrzeżenia potężny sztorm, łamie w drzazgi maszt, rozgniata falami łódź, a po chwili całą załogę pochłania morze. Rany, aż dostałem gęsiej skórki. Tylko skąd o tym wiesz, skoro nikt nie wrócił, to kto mógł o tym opowiedzieć? Nie wiem. Tylko słyszałem, co opowiadają ludzie i powtarzam plotki. Wierzysz im? Może to tylko opowieści wymyślone na poczekaniu przy kuflu piwa, a może faktycznie ktoś kiedyś wrócił i o tym opowiedział. Nie mam pojęcia. A co jeśli udałoby się dotrzeć do wyspy Wrihan? Moglibyśmy wtedy ściągnąć tu wszystkie smoki, by pomogły nam pokonać Mognora. Może to trochę samolubne z mojej strony, ale czy myślisz, że smoki dałyby radę Mognorowi, gdyby stanęły do walki? Powiem tak. Absolutnie nie, Arsinie. Skąd w ogóle ten pomysł? Wygrać z tym czarnoksiężnikiem można byłoby tylko wtedy, jeśli wszyscy stanęlibyśmy do walki. Smoki może i są potężne, ale nie zapominaj, kim jest Mognor. Moim zdaniem byłaby szansa na pokonanie go tylko, gdyby do ludzi i elfów przyłączyły się jeszcze krasnoludy, a my jakimś cudem mielibyśmy jeszcze po swojej stronie smoki. Inaczej się nie da. No to w takim razie musi dojść do zjednoczenia wszystkich ras. A to będzie bardzo trudne. Wszyscy wiemy, jaki jest król Hemir. To krasnolud z krwi i kości. To będzie nie lada wyzwanie go przekonać. To prawda, ale bez siły krasnoludów nie damy rady wygrać. Musimy mieć Hemira po swojej stronie. Powiedz mi, Turdirze, i tym razem nie odpowiadaj, że to nie twoja sprawa. Dlaczego wszyscy w tej karczmie sprawiają wrażenie, jakby nie obchodziło ich to, co się stało i co stać się dopiero może? Nawet ty. Każdy zachowuje się tak, jakby chciał o tym zapomnieć i żyć dalej, jak gdyby nigdy nic. Mówiłeś przecież, że coś przeczuwają. Każdy, kto spodziewa się wojny, to albo ucieka, albo szykuje się do obrony, to logiczne. Ale ja nie potrafię tego zrozumieć. Wiesz, musimy jakoś żyć w nadziei, że wojna do nas nie dotrze tak szybko, dlatego Co? Czy ja dobrze słyszę? Ty też? Wojna może do nas przyjść nawet jutro, a ty mówisz jakoś żyć? Co tu się dzieje? Kiedy ostatni śmiałkowie próbowali odnaleźć tę wyspę? 10? 20 lat temu? A może wcześniej? ostatnio miało to miejsce jeszcze na długo przed panowaniem twojego dziadka. Czyli? Około 130 lat temu. Nie wierzę. Normalnie nie wierzę. Dlaczego przez tyle lat nikt... Bo ulegliśmy fałszywemu złudzeniu, że mimo braku smoków na niebie i odpędzeniu silnego wroga, będziemy żyć w pokoju i nic nam już nie zagrozi, czego pokonanie wymagałoby pomocy smoków. Myliliśmy się tak bardzo. Zaślepiła nas zbytnia pewność siebie. Uznaliśmy błędnie, że już ich nie potrzebujemy. Teraz wiemy, że bez smoków nasz świat upadnie. Wybacz mi, Turdirze. Niepotrzebnie się uniosłem. Ale musisz mnie zrozumieć. Trzeba działać, a nie biernie się przyglądać, jak nasz świat umiera. Czekamy jak skazaniec na ścięcie, ale w tym porównaniu jest zasadnicza różnica. Skazaniec wie, że zginie i nic na to nie może poradzić.
Ale my możemy jeszcze wybierać. I nie jest na to za późno. Nie masz za co przepraszać, Arsimie. Ale teraz już wiesz, że popełniliśmy ogromny błąd, który kosztował życie wielu ludzi i przyczyni się z pewnością do śmierci kolejnych. Obawiam się jednak, chłopcze, że już nikt nie będzie miał tyle odwagi i sił, żeby spróbować odnaleźć Wrihan. Wiara u ludzi upadła, a wraz z nią nadzieja na lepsze jutro. Dla Mognora to będzie tylko spacerek, bo przeciwnik pozbawiony nadziei sam się prosi o skrócenie męki. Jesteś tego pewny? A gdyby był ktoś taki? Gdyby ktoś jednak miał w sobie tę odwagę? Niech zgadnę, masz na myśli siebie? Potrafisz czasem człowieka rozweselić. Tak, ja. Nie powinno to ciebie absolutnie śmieszyć. Mówię całkiem poważnie i nie mam nastroju do żartów. Daruj, ale sama odwaga to zdecydowanie za mało. Potrzebujesz czegoś więcej. Nie wątpię w twoją silną wolę i motywację, ale dopłynięcie na Wrihan to wyzwanie nawet dla najtwardszych. Wiem o tym i dlatego muszę coś wymyśleć, aby sprowadzić smoki do Zuwalonu za wszelką cenę. I to jak najszybciej. Nie mam zamiaru czekać w nadziei, że być może zrobi to ktoś inny. Osobiście chcę tam wypłynąć. Stawiam sobie za cel, że tego dokonam, choćby nie wiem co. Jesteś odważny, ale i rozsądny z natury. Skąd taki pomysł? Dlaczego to ty chcesz tam popłynąć? Wierzysz, że tam dotrzesz? Sprawisz, że smoki tu powrócą? Powrócą. Jeszcze zobaczysz. Zrobię wszystko, aby tak się stało. Od dziecka marzyłem, aby zobaczyć smoki. Mogę przy okazji spełnić to marzenie. A gdyby udało mi się zamienić choćby kilka słów z jednym z nich, byłoby to już szczytem tych marzeń. Nie boję się wierzyć, że ta wyspa istnieje. Nie mam nic do stracenia. Nie zatracaj się zbytnio w świecie bajek, mój chłopcze. Wątpię, że to w ogóle jest możliwe. Pomyśl, gdyby jeszcze jakieś smoki latały po niebie, dawno powinny powrócić i pospieszyć nam z pomocą. Widziałeś tu jakiegoś? Bo ja jak długo żyję, to nie. Poczekaj. Wrócimy do tej rozmowy, gdy przyjdę tu, do tej karczmy po raz kolejny, ale w towarzystwie smoczego mędrca. A być może nawet ich króla, jeśli mi się uda. I stanie się to niebawem. Wspomnisz moje słowa. A co, zamierzasz poprosić kogoś, by przebrał się za smoka? Dobrze mu więc zapłać, by postarał się przekonująco odegrać swoją rolę. Nie przyciągaj struly, Turdirze. Zresztą jestem pewien, że ten uśmieszek na twojej twarzy szybko zniknie. Będziesz zaskoczony, gdy prawdziwy smoczy mędrzec stanie u drzwi tego budynku. Potraktuj to jak obietnicę, bo ja akurat dotrzymuję słowa. Miło się gaworzyło. Przekaż ode mnie pozdrowienia dla króla Borina. Bądź ostrożny, Arsimie. Przecież jak się ojciec dowie, to się wścieknie. Nie ukradnę okrętu. Do 100 piorunów co zrobić? Myśl, Arsimie. Turdir mówił, że nikt się teraz nie odważy. Czy nie ma już dzielnych ludzi? Czy odwaga, honor i poświęcenie zupełnie zniknęły z tego świata? A, już jesteś, Arsimie. Jak ochłonąłeś? Przemyślałeś to, co ci powiedziałem? Tak, Turdir to w porządku gość. Wypiłem ciepłą herbatkę i pogadaliśmy. Kazał cię pozdrowić. A co u niego? Jak on się miewa? A, wszystko u niego w porządku. A przynajmniej tak twierdzi. Ten stary bryk nigdy nie przyzna się do tego, że coś mu dolega. Będzie się wykrzywiać z bólu, a powie ci z zaciśniętymi zębami, że czuje się wspaniale. Cały on. Rozmawialiśmy o zamierzchłych czasach przed podziałem królestwa i o smokach strzegących pokojów w Zuwalonie wiele stuleci temu. Turdir nawet opowiedział mi o smoczym kamieniu. Jego moc mogłaby zdjąć zaklęcie z wuja Galdara. Dlaczego ty nigdy mi o tym nie wspomniałeś? Byłoby wspaniale. Tylko wiesz, nie widziano smoków od wieków. A co do smoczego kamienia, to nikt nie wie, gdzie się podział. A wiesz, inną kwestią jest to, czy on w ogóle istnieje. W końcu to tylko legenda. A Turdir jak zwykle rozpowiada bajeczki. Naopowiadał ci pełno tych zmyślonych historyjek, które zasłyszał w swojej karczmie od różnych pijaczków. Kto wie, ile z tego jest prawdą, a ile to stek bzdur wymyślonych na poczekanie. Tak, słyszałem to od Turdira i podobno wielu śmiałków podjęło się wyprawy. Nikt z nich nie wrócił. Ale co? Ja wrócę. Co? Co takiego?